Witam serdecznie. Dziś chciałbym spełnić prośbę wielu z Was i do poradnika o modelowaniu mutanta dogram swój własny komentarz, oczywiście zapraszając Was do oglądania całości. I tak jak widzieliście, rozpoczynam modelowanie, a więc można powiedzieć rzeźbę postaci od cuba, którego przekształcam do kulki, a następnie przechodzę do trybu edycji, uruchamiam remeshera, voxel remeshera i aktualnie na pierwszy, można powiedzieć, etap idzie narzędzie nowy pędzel, elastyczna deformacja. Jak widzicie, to nowe narzędzie, które pojawiło się wraz z wersją rozwojową 2.81, ma wiele możliwości i ułatwia nam w kreowaniu takich ogólnych form. Jak domyślacie się, w chwili obecnej modeluję sobie głowę mutanta. Naprzemiennie używam wielu narzędzi i w chwili obecnej rzeźbię sobie taki, można powiedzieć, szkicowy zarys głowy. Nie dbam teraz o detale, tylko po prostu chodzi mi o podkreślenie formy głowy. Głowa została zakończona i teraz ją pozycjonuję do góry, a na scenę dodaję nowy obiekt, kulkę, z której to zbuduję sobie oko. Teraz do kulki dodaję modyfikator lustro, wskazuję obiekt, do którego kulka ma być symetryczna, no i w ten sposób uzyskuję symetrię, pozycjonuję sobie oko i teraz znowuż wracam do trybu rzeźbienia i modeluję sobie, poprawiam kształt głowy. Praca z narzędziami rzeźbiarskimi w Blenderze naprawdę stała się bardzo przyjazna, a szczególną rolę odgrywa voxel remesher, który pozwala nam budować właśnie siatki, takie czyste siatki o podstawie czworokąta. Teraz dodałem nowy obiekt i użyję modyfikatora skin w połączeniu z modyfikatorem subdywizji i wyekstruduję sobie, powiedzmy, resztę ciała do postaci. Ctrl A, zaznaczam wierzchołek i jego ekstruduję. Zresztą ja w sieci zamieściłem swój poradnik, jak używać modyfikatora skin i powiem tak, że jeżeli opanujecie to narzędzie, no to ono stanie się dla Was bardzo użyteczne. Tutaj przed chwilą wykonałem polecenie Shift D, a więc powiedzmy zduplikowałem sobie wierzchołek, przemieściłem go w inne miejsce i w ten sposób tworzę dodatkowe elementy na scenie. Żeby łańcuch się utworzył, no to jak widzicie mam tutaj taki zaznaczony na górze, na ramieniu punkt w takiej aureoli i jest to tak zwany punkt Mark Rod, a więc początek układu łańcucha. Teraz buduję sobie po prostu palce. Ja w internecie podejrzałem taką formę, która mi się bardzo spodobała i po prostu ten kształt mniej więcej, który tam był, on nie jest podobny do tego, co ja modeluję. Postanowiłem wykorzystać, inaczej mówiąc, ten pomysł, zamieniając na przykład rolę kończyn. Teraz, jak widzieliście, powieliłem sobie już grupę wierzchołków, no i można powiedzieć, że już teraz formuję sobie kończynę, nogę. Mogę się przełączać pomiędzy trybem przezroczystości i nieprzezroczystości, sobie kontrolować, jak mój kształt obiektu wygląda. Teraz zaznaczam sobie jedną połowę
wykonuję polecenie symetryzacja w trybie edycji. No i co? Można powiedzieć, że siatka body zostało zrobione, utrwaliłem modyfikatory, dodałem modyfikatory do ciała. No i teraz kolejnym krokiem to będzie znowu przejście do trybu rzeźby i tutaj ustawiam sobie voxel remesher na poziomie 0,03 w taki sposób, żeby można powiedzieć dość dokładnie sobie zespolić wszystkie elementy. Teraz używam pędzla z przyciskiem Shift i wygładzam siatkę 3D na obiekcie. I znowuż taki pędzel glina lub teraz używam pędzla nadmuchaj i formuję sobie podstawowy zarys ciała mutanta. Oczywiście polecam Wam podejrzeć sobie w internecie, a inaczej mówiąc to trochę postudiować, jak wygląda anatomia ludzkiego ciała i właśnie na podstawie takiej anatomii ludzkiego ciała uczyć się modelowania postaci. A modelowanie, inaczej mówiąc rzeźbienie, wcale nie jest takie trudne. Wystarczy poznać narzędzia, wiedzieć, które do czego służy i umiejętnie je korzystać. Jak widzicie, stopniowo powstaje już jakaś forma żywa. Teraz podkreślam kolana, kończyny, takie istotne punkty. Powiem tak, że ktoś mi powiedział, że właśnie w tego typu obiektach, w tego typu formach ludzkich dokładność, można powiedzieć, wymodelowania ręki, twarzy, kończyny odgrywa niebagatelną rolę w oddaniu formy całego obiektu. Jak widzicie, teraz tworzę sobie siatkę używając voxel remeshera. Od czasu do czasu używam polecenia Ctrl+R i przez to uzupełniam siatkę. Teraz już opuściłem tryb rzeźby, łączę obie części poleceniem Ctrl+J, a przy pomocy voxel remeshera w trybie rzeźby zmniejszam tutaj wartość do 0,02, no i można powiedzieć, że całość zespawam, a jednocześnie wygładzę. Teraz tylko pozostaje zamaskować spoinę, no i przejść do kolejnego etapu rzeźbienia, no i dodać jakieś detale na obiekcie. Teraz jeszcze tak ogólnie wygładzam formę, a więc wciśnięty klawisz Shift, wtedy pędzel działa wygładzająco. Teraz użyję pędzla krawędziowego, no i podkreślam okolicę oka. Jest to istotny element na mojej postaci. A więc tutaj raczej staram się zadbać o detale. I właśnie te detale tak z grubsza sobie formuję. Powiedzmy, jak już będę miał określony kształt zrobiony, no to wtedy uruchamiam voxel remeshera, Ctrl+R i w ten sposób uzupełniam taką czystą siatkę 3D. O, widzicie, teraz właśnie voxel remesher uzupełnił mi detale. Jeżeli chodzi tutaj o głowę. Teraz nowy obiekt, kula. Przy pomocy kuli utworzę sobie takie dodatkowe elementy mutanta. Bowiem wpadłem na pomysł, żeby połączyć dość szczegółowy kształt ciała mutanta właśnie z takimi obłymi kulami,
które będą się bardzo ładnie prezentowały na całym obiekcie. Dodałem jedną kulkę, kolejne kulki sobie powielam, a więc duplikuję poleceniem Shift-D. Do tych kulek skrajnych po bokach dodaję modyfikator lustro, wskazuję obiekt, który ma stanowić źródło symetrii, no i ustawiam kulki. Teraz znowuż przechodzę do trybu rzeźby, no i przy pomocy pędzla takiego do budowania kulek tworzę sobie dodatkowe elementy na obiekcie. I po prostu tak można powiedzieć, że wtapiam te kule w ciało. Voxel Remesher, uzupełniona została siatka. Teraz znowuż kolejny obiekt, tym razem cube, i utworzę sobie pazury, oczywiście przy pomocy znanego Wam już narzędzia Skin. To jest właśnie bardzo prosta i szybka forma budowania różnych kształtów w szybki sposób. Gdy już będę miał pazurki zrobione, no to oczywiście utrwalę modyfikator Skin, zrobię ich symetryzację względem osi X plus do X minus, a tak jak teraz. Już mam symetryczne obiekty, modyfikatory sobie utrwaliłem, dodałem nazwę pazur. No i co? I teraz przechodzę do rzeźbienia ciała, no i tutaj poprawiam sobie kształt w okolicach paznokci czy pazurów. O. Tak jest. Model jest gładki, teraz tutaj jeszcze postanowiłem dodać sobie jakiś element, jakąś taką kulkę wtopić, poprawię nieco oko. Oczywiście zadbam o detale jeszcze na twarzy, bo jak powiedziałem, detale w niektórych miejscach postaci odgrywają istotną rolę. Teraz jeszcze nieco kształt tych kul, bo chciałbym je uwidocznić, można powiedzieć tak, żeby wyglądały dość atrakcyjnie. Teraz ukrywam sobie te wszystkie elementy towarzyszące mutantowi i kolejnym krokiem to będzie powielenie mutanta, tak? Chyba to zrobiłem, tak. Jak widzicie teraz jest 280 000 poligonów. Ten wyrzeźbiony obiekt zawiera. Kopiuję obiekt, wklejam go. O. I teraz mam dwa obiekty, mutant 001, który chyba nazwę mutant voxel, tak. I ten mutant voxel posłuży mi do zbudowania postaci niskopoligonalnej, a więc Love Poly, LP. Ukrywam mutanta, no i przechodzę do zbudowania postaci niskopoligonalnej i do tego celu wykorzystam Voxel Remesher. I tutaj powiem tak, że ja próbowałem sobie, eksperymentowałem z różnymi wartościami i widzicie, tu mi trochę przy takich mniejszych wartościach i rzadszej siatce spawało mi pewne elementy tam, gdzie sobie tego nie życzyłem. Tak więc musiałem trochę poeksperymentować z wartością Voxel Remeshera, a nawet posunąć się do tego, żeby tutaj zastosować, jak teraz, symetryzację obiektów względem osi X-, żeby usunąć zaspawanie na prawej czy na lewej kończynie. Teraz można powiedzieć, że siatkę mam już zbudowaną i siatka zawiera
zawiera 128 000 poligonów. Dodałem sobie oś symetrii, zrobiłem obiekt symetryczny, no i oczywiście zastosuję sobie taki inteligentny projekt, żeby zmapować siatkę 3D na płaszczyznę. Takie ustawienia zróbcie sobie jak ja i tutaj teraz przechodzę do okna po stronie lewej i używam takiej operacji utwórz szwy do wysp. I jak widać szwy w kolorze czerwonym zostały przeniesione na obiekt. Teraz do obiektu dodam symetryzację i w ten sposób można powiedzieć, że ta tekstura stanie się symetryczna względem osi x plus do x minus. Widzicie, to się wszystko te szwy symetrycznie ułożyły. Teraz kolejnym punktem to będzie zbudowanie sobie już paczki rozłożonej siatki 3D. No i można powiedzieć, że już mam przygotowany obiekt do ewentualnego teksturowania i dlatego tutaj dodaję kolejne rozszerzenie, model dodatkowo UV. Teraz przechodzę do okna ogólnego. Tak mój model wygląda i dodam modyfikator multirozdzielczość. Bo teraz chciałbym zrobić model wysokopoligonalny, który umożliwi mi wymodelowanie detali. A więc sobie tak kalkuluję, ile tutaj tych podziałów muszę zrobić. Na razie mam 514, 2 058 poligonów. Myślę, że ta wielkość będzie wystarczająca, żeby sobie już zacząć modelować detale na obiekcie. No, wpisuję nazwę, bo chcę Wam tutaj pokazać, jak ten proces przebiegał od początku. Teraz dodaję modyfikator Shrink Wrap i wykorzystuję ten kształt, który był na wyrzeźbionym mutancie. Żeby lepiej oddać formę, zastosuję sobie tutaj opcję projekt i użyję negatywu i pozytywu, no i wtedy można powiedzieć, że te oba kształty dopasują się wręcz idealnie. Bo popatrzmy. Oba kształty są dopasowane. Teraz kolejnym etapem będzie dodanie modyfikatora Shrink Wrap do obiektu. A więc można powiedzieć utrwalenie tego kształtu na aktualnym obiekcie. Z racji tego, że obiekt mutant już nie będzie mi potrzebny ten wyrzeźbiony, no to mogę go już z czystym sumieniem usunąć i zostać tylko przy tym obiekcie wysokopoligonalnym z siatką 3D rozmapowaną na płaszczyźnie. I teraz widzicie, mutant ma 2 058 000 poligonów. A więc jest taki, można powiedzieć, elementem dokładnym. Teraz tutaj sobie ustawiam w panelu malowania tekstur po prawej rzeźbę, a po lewej sobie buduję teksturę do pędzla rzeźbiarskiego. I teksturę ustawiam o rozdzielczości 512 na 512 pikseli. Teraz używam narzędzi takich, żeby raczej tutaj na tej teksturze zrobić takie obłe kształty. Znowuż tutaj powracam do trybu rzeźby. O, mam już teksturę pędzla zrobioną. Przenoszę się do zakładki Sculpting. Uruchamiam pędzel, taki podstawowy pędzel rysujący. No i tutaj dodaję sobie teksturę do pędzla. O, tak jak to pokazałem. I wybieram
opcję, tą, którą tutaj ustanowiłem i w ten sposób mogę sobie malować na obiekcie, tak, bez przesady, malować na obiekcie dodatkową teksturę. A z uwagi na to, że siatka jest dość gęsta, no to ta tekstura nakłada się dość dobrze. O, i teraz sobie już w trybie takiego time-lapsa przyspieszę trochę film, no i rysuję, maluję teksturę tam, gdzie ona jest wymagana. I jak widzicie, nie muszę korzystać z jakichś zewnętrznych tekstur, tylko w Blenderze sam sobie utworzyłem teksturę i ją wykorzystuję. Przypisałem do pędzla, ustawiłem odpowiedni tryb działania tego narzędzia, moc działania tego narzędzia, no i w ten oto sposób kreuję sobie detale. Teraz jeszcze tutaj mogę zmapować teksturę w inny sposób i na bazie tej samej tekstury utworzyć inny wzór. I ten wzór wykorzystać w trybie na przykład tutaj Unhored, bo tu chyba jest taki tryb przełączony. O właśnie. Takie oto detale. Takie oto zmarszczki bym to nazwał. W niektórych punktach postaci. A więc widzicie, ta sama tekstura zmapowana w inny sposób, 20 podziałów względem osi Y, już mamy inny wzorek i ten wzorek mogę nanosić na obiekt. Oczywiście wykorzystując inną formę nakładania tej oto tekstury. Już powiedzmy, tą teksturę wykorzystałem i teraz znowuż przejdę do zakładki malowanie tekstur i w miejsce tej tekstury namaluję sobie inną teksturę. Użyję tutaj tak zwanego rozpylacza i zrobię taką teksturę, która posłuży mi na wygenerowanie takich nierówności, wypukłości na obiekcie, a dodatkowo potem skóry. Jak widzicie, w taki sam sposób jak poprzednio teksturę przypisałem do pędzla, używam trybu Unhored i po prostu albo z klawiszem Ctrl, albo bez klawisza Ctrl nanoszę teksturę na obiekt, no i w ten sposób formuję określone wypukłości. I teraz pomyślcie, ile musiałbym się namęczyć, gdybym po prostu chciał to sobie wyrzeźbić w taki standardowy sposób. A tak za jednym zamachem, za jednym sztychem, za jednym pociągnięciem pędzla uzyskuję żądaną formę. Teraz sobie zmieniam tryb nakładania tekstur. I tutaj włączam sobie rozpylacz, ilość powtórzeń zwiększam chyba na 5. I co? I mogę sobie teraz malować, oczywiście zmieniając nacisk pędzla, teksturę skóry na postaci. I w ten oto sposób tworzę już, można powiedzieć, bardziej zdetalizowany obiekt. A więc nie szukajmy jakichś rozwiązań w internecie, a lepiej, mi się wydaje, wykorzystajmy właściwie te narzędzia, które nam oferuje Blender. Teraz już można powiedzieć, że etap rzeźbienia został zakończony i kolejnym etapem będzie namalowanie tekstury do obiektu. Żeby teksturę do obiektu namalować, no to muszę sobie ją tutaj
stworzyć w oknie po lewej, nazwać ją, tak, rozdzielczość tekstury 2048 pikseli, oczywiście dodaję nowy materiał do obiektu, no i jako kolor bazowy wskazuję obrazek tekstury i używam narzędzia do wypełniania obiektów. I tutaj przy wypełnianiu zastosuję metodę, szukam właśnie tak zwanych brudnych krawędzi, tak? I wykorzystam na przykład to narzędzie, obniżę tutaj krzywą i w ten sposób klikając na obiekcie wypełniam go w określonych miejscach zgodnie z krzywą kolorem ciemniejszym. Teraz wypełniam takim kolorem ciemno-szarym, klikam kilkukrotnie, no i nadaję kształt. Zmieniam kolor na biały, odwracam tutaj na wykresie parametry, no i można powiedzieć, że mam już teksturę namalowaną, którą obowiązkowo zapisuję do pliku. Teraz będę budował sobie scenę, a więc ustawiał kamerę. Bowiem nie tylko wystarczy na przykład właściwie wymodelować obiekt i tak dalej, ale warto również go w jakiś interesujący i ciekawy sposób zaprezentować widzowi. I ja postanowiłem tutaj użyć silnika Cycles, bowiem silnik Cycles daje bardzo dobre efekty. Widzicie, gdy mam wszystkie lampy, teraz lampę sobie włączyłem i zajmę się ustawieniem świateł. Robię to na razie tak, można powiedzieć prowizorycznie. Shift-D, powieliłem lampę, ustawiam w innej lokalizacji, a nawet dodam jeszcze trzecią lampę, takie światło punktowe, które oświetli mi tutaj przód postaci. Teraz do podłoża dodaję Shadow Catcher, a więc włączam taki element, który tylko wychwyci cienie z podłoża, a będzie eliminował jego kolor. Przechodzę do zakładki cieniowanie, no i teraz popracuję sobie nad materiałem do mutanta. Dodaję shader ambient, okluzja otoczenia, no i ustawiam takie parametry i przez to można powiedzieć pogłębiam kontrast światło-cienia postaci. Również ten nod dodaję do oka, a materiał z oka przypiszę do pozostałych elementów na obrazie. Tutaj wykorzystuję taką gładkość 100% i shader pryncypialny Blendera. Zresztą wy na spokojnie możecie sobie te ustawienia przeanalizować i zobaczyć, jak tutaj wszystko jest poustawiane. Teraz zajmę się oświetleniem świata, a więc tutaj zmieniłem sobie tryb z obiektowego na świat. No i co? Dodaję teksturę nieba, ustawiam światło, zamieniam kolor do postaci black and white, tak? No i co? Ustawiam jeszcze tutaj może ostrość, czy to ma być światło miękkie, czy bardziej twarde. No i wykonuję jakiś próbny render. No i tak to się będzie nam wszystko teraz już prezentowało. To jest taki próbny render w rozdzielczości Full HD. I tak można powiedzieć, mutant się prezentuje. Tutaj powiem wam tak, że wiele, czy całe to halo zrobiła tekstura dodana do obiektu, jak również shader ambient, okluzja otoczenia. Teraz na koniec tylko sobie jeszcze zmieniam oświetlenie lamp. Popatrzcie. Jeszcze poeksperymentuję z oświetleniem globalnym.
świata. No i co? I teraz pozostaje już mi tylko pokazać Wam efekt mojej pracy. Tak to wszystko wygląda. A teraz już dziękuję za uwagę i poświęcony czas i bardzo jestem zadowolony, że poradnik Wam się spodobał.